Drodzy winopijcy, jestem samotna, bez Tomka, za to mam fantastyczną przewodniczkę, którą zaraz Wam pokażę, a ten odcinek będzie o Republice Czeskiej i jej winach, a konkretnie zwiedzam Morawy. Oglądajcie. Oto moja przewodniczka, Klara Koralowa. Kolarowa. No właśnie, no, tak to właśnie ze mną jest. Klara Koralowa. Kolarowa. Klara Kolarowa. Jest. Super. I to jest, słuchajcie, narodowa sommelierka Czech. I Klara wyjaśni teraz, co ona ze mną zrobi przez najbliższe 5 dni. Klara. Ja to mam říct. Tak, wszystko masz powiedzieć ty, tak. Just say everything. But I will speak in English. Yes, yes, that's better. So we will go from east to west, following beautiful vineyards, and we will go through the 4 wine regions that we have in Moravia. So Yes. many things to say and many things to see. Yes. How many hectares in Moravia? So Moravia is, so in total it's 17,500 hectares approximately. So if we talk about the regions, we would go from the border of Slovakia, follow the border with Austria, from Uherskie Hradiště to Znojmo. Super. I tak naprawdę to wy w dużej mierze wypijacie te swoje wina, nie? Je to tak? That's it. Je to tak, wypijają, taka prawda. So we drink all and we still have many to import because we cover about 30% of the Czech consumption only. Aha. But we like people to taste our wine, so I think this is a great opportunity to invite you to our beautiful wine region. Zwłaszcza, że, jak zauważyła Klara, mam absolutnie idealny tatuaż do Czech. Ano. Bo wiecie, że ja mam na nodze Rumcajze. rumcajsa. Także jedziemy. No to słuchajcie, teraz jesteśmy w samym sercu regionu, który się nazywa Słowacko. I to serce tego regionu nazywa się, takie małe miasteczko, w którym jestem, nazywa się Uherskie Hradiště. I tutaj jest coś, co się nazywa klasterni, winny bar, czyli wine bar, w którym możecie spróbować wszystkich win z tego regionu. I ja mam właśnie zamiar to zrobić. A region jest dosyć specyficzny w tym względzie, że kiedy rozmawiałam z Klarą, moją przewodniczką, to powiedziała mi, opowiadając o tym regionie, że jest to taki region, taki trochę underdog całych Moraw. Czyli trochę tak jak region, w którym ja mieszkam w Portugalii, Tejo. Taki region, który jest może mniej znany, mniej ludzi tu przyjeżdża, ale to wszystko się właśnie zmienia i Klara bardzo chciała, żebym zobaczyła ten właśnie wine bar, także idę go zobaczyć i Wam pokazać i spróbować trochę lokalnych win. Mam olbrzymie nadzieje, olbrzymie. No chodźcie się pokażcie tutaj. To są właściciele. To są właściciele. Weronika? Paweł. I Paweł. I Weronika i Paweł postanowili tutaj, w tym regionie, zrobić taki bar, gdzie taki turysta może sobie przyjechać i spróbować wszystkich win z regionu, tak? Ile macie win? 70. 70. Ja będę tłumaczyć z czeskiego. 70 win. Od ilu producentów? 13. Od 13 producentów. I to są takie wina od małych producentów, dużych producentów, od wszystkich? Małe Od i wszystkich. więksi. Male i więksi producenci i można też tu usiąść i zjeść sobie trochę sera, jakieś przekąski, takie sprawy. Także bardzo Wam polecam, bo to jest fantastyczny system, można sobie zrobić taką degustację. A w ogóle Wy też robicie takie degustacje, że opowiadacie, tak? Tak. Ano, wszystko można zrobić, także super, fantastycznie. To ja teraz popróbuję. Na zdrowie. Bardzo chciałam Wam pokazać wino ze szczepu Palawa, bo ja nie znam tego szczepu. Ja tak się odwracam, bo tutaj jest moja Klara, która mnie zaprosiła i która jest jedną z najlepszych sommelierek w całych Czechach, więc ja tutaj zawsze tak tęsknym wzrokiem będę spoglądać na Klarę, która mi zawsze mówi jakieś tam rzeczy, które powinnam powiedzieć. Jest to krzyżówka Gewürztraminera z Müller-Thurgau. I to jest wino, słuchajcie, polosuche, czyli półwytrawne, rocznik 2022. Nie ma kartu, nie spróbuję.
Tak. Prosím. Dziękuję. Dobrze. Ja uważam, że to jest raj. Takie miejsce to jest po prostu raj. Naprawdę, po prostu sobie tu przychodzicie ze swoimi znajomymi i każdy może spróbować czego chce. Ile kosztuje taka próbka jedna? Średnio. Jaka jest cena za małą próbkę? Słucham? 15 korun. 15 koron. A ile to jest 15 koron? Pół euro. To jest niewiarygodne. To jest raj. To jest raj po prostu. To jest dobre wino. Bardzo takie egzotyczne, aromatyczne, a równocześnie fajna kwasowość, która jest takim kontrapunktem dla tych słodyczy. Bardzo fajne wino od producenta, który nazywa się Skalak. No i chciałam Wam pokazać, bo znalazłam, więc poprosiłam, muszę to spróbować. To się nazywa Secco od producenta Skalak, który jest takim troszeczkę większym lokalnym producentem, takim bardziej mainstreamowym podobno. No ale słuchajcie, no ja lubię taki mainstream. Po prostu Czechy idą w stronę przyszłości, czyli robią wino w puszkach. Tutaj podobno jest muszkat morawski, odmiana i Müller-Thurgau. Skoro jest to Secco, to zakładam, że metoda Szarmat. I jest to wino poloslodkie. Spróbuję dla Was zdróweczko. Orzeźwiające. Bardziej takie aromaty zielone, biała porzeczka, agrest. Wiecie, takie zielone misie z paczki misiów Haribo, bardziej niż te wszystkie inne. Naprawdę w porządku. Jak zimne, mega schłodzone, to jest fajna ilość, żeby wypić o zachodzie słońca. Jak tam, Rastino? Ano? Ano, dobrze? Ano, dobrze. Dobrze? Dobrze. Gdzie my jesteśmy? We can start in this place. Yes. Because this is a center of Slovak vineyard area. Yeah. This is Bzanec town. This is Bzanec. Very beautiful town and places. Yeah. And we are With an amazing castle. Yeah, in amazing castle Yeah. in reconstruction. Yeah. At this time, and we can walk through. Yeah, we vineyard. will walk. We will walk, definitely. And we are on the top of a little hill. Yeah, a little hill under Bzanec city. Yes. Yeah. And how many hectares do you have here? How many? Yeah. 2, maybe Two? 3. I don't know. And this wine we have in the glass Yeah. is made from these particular vineyards. Yeah. Yes. This is a Starak. It's a wine only from this vineyard. Is a Riesling, Pinot Blanc, Pinot Gris, and Chardonnay. Typical varieties of Slovak vineyard area in Czech Republic. Yeah. And this vineyard is very interesting because one of the part of this vineyard is growing special varieties, very old varieties. Yeah? I want to show you. Okay, he will show me. So we go. Okay. 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 This area is very old varieties as a Kadarka, červenošpičák, inkoustník, Riesling buketový, muškáč žlutý, chrupka bílá and other very old varieties. Fantastic. 2014, 2014. A lot of this, co to je, trees and bushes. Okay. Bulldozer, Caterpillar. Bulldozer. Bulldozer. Srovnával Rovnou ziemię. splavenou půdu, ornici, která byla splavena dolů, dával zpátky navrch. Srovnával vlastně celý terén, aby byl jako v pořádku. Zrekonstruovali jsme ty terasy. Tady je ještě studna, samozřejmě, že suchá, tak ta se zrekonstruovala. No a 2015 potom, nebo 16, jsme vysadili první ty vinice. Jo. This is a situation in this day. Yeah, reconstruct
area. This is varieties. Riesling, Pinot Blanc, Pinot Gris. This is special old varieties. Riesling, and this wine is from my dad. Super. Zameckie Winiarstwie Bzenec. Co to jest w ogóle za miejsce? Przyzamkowy producent wina robiący raptem 5 milionów butelek, a równocześnie ma się tu wrażenie, jakbyśmy byli u jakiegoś garażowego producenta. Za mną absolutnie fantastyczny zamek, który na szczęście zaczęto rekonstruować, bo on się aż prosi, żeby go zrekonstruować, żeby zrobić tu jakiś hotel, restaurację. Na razie wygląda tak, że fantastyczne byłyby tutaj sceny z jakiegoś horroru. No i do tego rekonstrukcja tej winnicy na wzgórzu to jest historia, która mnie złapała za serce. W ogóle energia tam na tym wzgórzu jest niesamowita. Jeszcze dzisiaj był taki festiwal z tańcami, ze śpiewem, taki folklor w czeskim wydaniu. Przepiękna energia, fantastyczni ludzie. No i wino, które jest robione tam z tej winnicy zrekonstruowanej, gdzie przez wiele lat rekonstruowali te tarasy, na których mogli posadzić wreszcie lokalne odmiany, stare, lokalne, morawskie odmiany winorośli. I teraz robią takie cuvée, które jest naprawdę dobre i w fantastycznej cenie. Uwielbiam tu być. Naprawdę nie spodziewałam się, że tak bardzo mi się tu spodoba. Polecam wszystkim. To jest naprawdę underdog Moraw. Mam nadzieję, że będzie coraz bardziej znany. Jesteśmy z Klarą w Wielkopawłowickie oblasti, czyli kolejny region Moraw. Ale najpierw zaczynamy od takiego winnego Disneylandu, powiedziała mi Klara, czyli czegoś, co nazywa się Swobodna Spolkowa Republika Krawichora, czyli winna Republika Krawichora. Co znaczy Krawichora? It's the Cow's Mountain. Krowie Góry. Krowie Góry. Tak. Krowie Góry. I to jest taka republika, oni mają swojego prezydenta, tak? I robią tu wina. I można tu przyjechać i zwiedzić winnicę. Okej. A sklepy? A sklepy, czyli winnice. Hodně sklepů. Jako Piwnice. Sklepy to piwnice. To Wam pokażemy, jak to wygląda. Kochani, jestem wciąż w Wielkopawłowicko. Tak. Tak. A ze mną jest Jan Stawek. I będziemy rozmawiać dzisiaj o apelacji, którą utworzyłeś, prawda? We are focused on red varieties, especially Frankowka. Frankowka, but other ones are what? Yes, it's St. Laurent. Okay. Swatowa-Wrzyneckie in Czech. Swatowa-Wrzyneckie, yes. Okay, Swatowa-Wrzyneckie. Yes. Okay. And the Blau Portugieser. Okay. Modry Portugal. Morty Portugal. But I can say that maybe 80–90% of wines which are in our appellation system, VOC, are Blaufränkisch. Okay. So it's a main variety here. And what you are doing as this association of winemakers? You are like judging your wines together, promoting the wines together? Yes, sure. I think that every 1 month, every 2 months, we organizing a small tasting of our wines. Good. And we are discussing which wine could be in the appellation system VOC. Okay. So it is very important because altogether we 20 different winemakers. We are focusing on one variety or red varieties, and our aim is to do it very similar, not in the same way. Every winery has its style, of yes, course, its yeah. style and so on. But we want to have VOC Modré Hory like a region in which customer can say yes, this is the red wine from Modré Hory. Red, not so full-bodied, very fruity, very fresh red wine. And it's always like a proof of quality, Modré Hory. Yes. Why Modré Hory?
Modré means blue, blue varieties, like red varieties, and Hora Is the in mountain. past is a mountain. What am I drinking? It's a very, very good rosé in a style I like. This is one of the rosé. It is from this vineyard. Okay. It is a blend of Merlot and Blaufränkisch, and these two varieties are very good to combine together because Blaufränkisch is very fresh, has a lot of acids, and very nice aroma of cherries and sour cherries. And Merlot is a variety which is very smooth, a little bit sweeter. Yeah. I think that we have a very good potential in making rosé wines in Czech Republic. No i co? I tutaj w tym regionie też mamy producenta, się nazywa Skrobak. Latin name is Scarabeus. Aha. It sounds much better than Skrobak. And we are here because this wine got 92 points on the Enoforum competition. Probably you also helped the wine to get the points. So for Čejkovice, Tramin is a really the very important grape variety. So I think it's double pleasure that there has been such a reward, not only for the winery but also for the whole town or village of Čejkovice. Super. This Tramin is actually really quite a big wine. It is, and I mean, it has everything that you read in the book. So it's full of flowers, like roses on the first hit, but also you get lilas and maybe jasmine, also like the honeysuckle. I would give it 92 points at least. Fantastic. Really like the structure of the wine. It's like quite full-bodied, but with great acidity since the beginning until the end. Amazing finish. Love it. Is this like maybe you wouldn't detect the oak in the nose, but definitely in the flavor. Yes. So it supports the kind of like more spicy flavor, but you still get the exotic fruits that is so typical for Traminer. But this really is a complex wine. I would say like this is really a good one. I'm happy we made a detour. Yes. Always make a detour. I think that this is always good. It works. Yeah. No to teraz region najbardziej znany. Mikulowsko. Mikulowsko is the most well known because it's like a part of the UNESCO heritage. That's right. Yeah. So you have the two small towns of Valtice and Lednice. They create an area that is UNESCO protected, and you can find many buildings that are really stunning, like Rajstna that you can see behind us. So we entered Mikulovsko, which is a region that is very well known for their white wines, especially those that are growing on the or around Pálava Hills, which we will see soon. And also in Valtice, where we go now, there is this chateau of Valtice, and inside this chateau you can taste something very special. Yes. So from a wine point of view, of course, we can go visit the Saloon of Wines of Czech Republic, where we have collection of 100 wines that are very carefully selected by National Wine Center. And then during the whole year, you can go through and you can really taste a beautiful mosaic of different grape varieties, styles, and also types of wine from all the wine regions of Czech Republic. Yes, and I will show you this right now. So here you have all the information about how the wine was chosen. Oh, here we have somebody we know. Look at this, girls. Clara. So that was not this is Clara. That's not the most important. It is quite important. This page is more important. Okay. So let's put it this way. So here you have like the 5 first round of the competition, where we have at the beginning 2,629 wines. So it is happening in every sub-region of Moravia and Czech Republic, and Bohemia, sorry. And then out of these 1,506 wines
entered the second round. And then out of these we took 400 best rated wines, and then out of the 400 you get this 100 that we will taste now. We will taste 100 wines now. So you come, you pick the wine you want to taste. So everything that is on the book is also here in the big paper. And then you pick the wine you want to taste, or you go from 1 to 100. And you come to the wine. So you would select 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let's do Slovácko. And then you pour a bit. Of course, the less the better, because you have 100 wines to go. Of course, the best thing is that you can compare the different wine regions, because we have wine from Znojmo, from Slovácko, from Mikulovsko, from Slovácko again. And like this, you really see the different style of the winemaker. And this, of course, helps you to understand better also what style of wine you prefer and which winemaker you want to visit. So as we said at the beginning, you pick the winery and then you call them and you can go for further tasting. Fantastic. So we now taste the champion of the saloon. Let's see the champion of 2024, yes? The champion, 2024. The producer is called? It's called Tichy. Tichy. And this is Riesling Vlaski. Yes. Meaning Welsh Riesling. That's it. Grasze wina. Good. And this is wine from Mikulov wine region. Wow. To, co jest fajne, to że na każdym opisie tych win macie również profil smakowy, więc jest to fajne, takie autoedukacyjne degustowanie. Tutaj nawet jeżeli jesteście sami, bez nikogo, to jest normalnie napisany profil smakowy. Jak widzicie, wszyscy się tutaj świetnie bawią, więc możecie sprawdzić, czy to wino było w beczce, czy było na osadzie drożdżowym, jak jest napisane autoliza, to znaczy było na osadzie drożdżowym, czy ma raczej nuty ziołowe, czy kwiatowe i tak dalej, i tak dalej. Nobody really cares that we are in the middle of shooting. Słuchajcie, Czechy, po prostu Czechy. Wino. Wino. Jak pachnie, Boże, jak pachnie. So for the last many years, Welsh Riesling is really the winner. Last winner was also Welsh Riesling. So we all, during the tasting, are already used to the aromatic profile of Mikulov Riesling or Welsh Riesling, because you get this touch of honey and flowers and really like herbal tones, which stands for a touch of botrytis that is very typical for this region and this grape variety. So once you smell that, you go like, oh, Welsh Riesling, oh, it's gonna be good. And usually it is also good. And if the wine is balanced, which in this case it is because it only has 2 grams of sugar, there's slightly higher alcohol, 14%, but with this end of honey and really a lot of tropical fruits and peaches and apricots and everything together, you don't really mind that, because the wine is really balanced from aroma till the aftertaste. And also this alcohol just gives you a little bit more body, more presence of the wine, so it's really like a present wine. I would add also a little touch of biała morwa. I don't know how you say biała morwa in English, but biała morwa, which I absolutely love. Niesamowite wino, naprawdę. A teraz ja Wam pokażę kilka innych moich ulubionych win. Oczywiście zaczniemy od musiaków. So we arrived to Mikulov, and everybody knows Mikulov. Yes? I think so. Or everybody should know. Mikulov. It's an important town, little town, that
has given name to this wine region. And if you want to, do a lot of tasting, so there are many open wine bars. So this would be the most lively small little towns in Moravia. So I think you should definitely stop here because there are many things to see, but don't forget really to go maybe into smaller villages that are around Palava Hills. Exactly. So Palava Hills is it has a very special terroir because it's all white, so it's always limestone, and also the limestone is the same as they have in Burgundy, so it's Jurassic limestone, and therefore the grape varieties that would really rule here are the white wines or the whites. And here we connect Mikulov with one single grape variety mostly, and that is Graševina or Welsh Riesling. And it gives here really special wines because many of the grapes are affected by noble rot, Botrytis cinerea, that gives the wines this special honeyed character. But even if the wine is dry. Yes, that's important to say. Yes, yeah. yes, yes. So many dry wines, and we really focus on dry wines with a small touch of botrytis that would give it this flowery and really round flavors. But of course there are other great grape varieties, Grüneveltliners, because many of them like Löss. And if you go down from the slopes of the steep hill of Palava, in the surroundings you have quite a lot of Löss, but with high active content, with high content of active lime, and so you get really spicy and mineralic grape wines out of that. Besides Veltliner and Welsh Riesling, you of course get a Riesling, you get Pinot Blanc, Pinot Gris, Chardonnay, and a little bit of red grapes, but really I would say this is the region that is focusing strongly on whites. Yeah. So now we go to the first wine bar. Yes. Korek. Yes. And we will tell you the story of this amazing project. This is a really special project that is run by Association of Winemakers. They are from two villages called Březí and Dolní Dunajovice, and the name is Dunajovické kopce. And from the beginning they wanted to distinguish their wines, their terroir, from those wines that come from the Palava Hills and the vineyards surrounding Palava, and they are actually divided by the national road, so a little bit like in Burgundy, Yeah. You go behind and next to and like that. So they have a little bit different terroir, but they also focus on Welsh Riesling, other grape varieties, but Welsh Riesling is the thing. So they always every year pick 9 different wines that they think really show the terroir of Dunajovické kopce, which should be less botrytis, a little bit more fruity style that is ready to drink for everyone. And then they are really evolving in the association. So they, in 2020, added one step up, I would say. So they have Vlašák Pašák, which is wine. If you say Pašák, he is Pašák, that means that he is like a real good guy, cool guy with a little bit more of power. And these wines are 1 year older, so one vintage older, and also. But it's still the same grape. It's still Welsh Riesling because we say in Czech Vlašák Pašák, and that means like the good old Vlašák. Okay. Welsh Riesling, which means this is the united wine of all the winemakers. And every winemaker brings a small piece of the Welsh Riesling to one winemaker, and they would put all that together, and like this they have one wine that represents the whole group. I think this is really like great, and it's really showing how they really are, like a team that is working together. Kolejny dzień, kolejna przewodniczka. Poznajcie Daszę, która przejęła mnie po Klarze. Klara już nie mogła mnie znieść. I'm too difficult for Klara.
I teraz Dasza się mną zajmuje i jedziemy do ostatniego regionu w Morawach, który chcemy wam pokazać, no i ostatniego, który jeszcze nam został. Region nazywa się Znojmo, a po drodze do Znojmo zatrzymałyśmy się, bo tutaj jest fantastyczna okazja, żeby wam pokazać. Dasza to pokazała, określiła, że to jest takie jakby burgundzkie miejsce na Morawach, bo możemy zobaczyć po dwóch stronach drogi na National Road, tak? To jest taka droga krajowa. Możemy zobaczyć po dwóch stronach dwa kompletnie różne terroir dla Welsh Rieslinga, ale to już wyjaśni wam Dasza, ok? Hi everyone, so thank you very much for watching, and what we wanted to show you is the hill right up there, because if we have to name just a few vineyards or few regions which are best for Welsh Riesling, it would be definitely this one. So those hills are together called Morawach Hills, and if you're looking for a great Welsh Riesling, you definitely go for Železná, the great vineyard, Goldhammer, Purmice or Kotelna. So those are the top vineyards on the hill. You can see the rocks, the white rocks, so there's a lot of limestone and some less as well, but more than 30% of the limestone in the soil. So that's why the Welsh Rieslings are really great over there. Yeah. And on the other side? And on the other side we have more this wavy area. The limestone is not that intensive, and it makes the Welsh Rieslings like softer, more herbal, more flowery, and more maybe pleasant in one way. Okay. Fantastic. Yesterday I tasted a lot of Welsh Riesling at Bawcie, and now we are going to Znojmo, and Znojmo is more about what? Znojmo is basically about 3 grape varieties, and it's Grüne Veltliner, it's Riesling and Sauvignon Blanc. Fantastic. No i to jest ostatni przystanek podczas mojej podróży morawskiej. Region Znojemsko, niedaleko miasta Znojmo. Ja zatrzymuję się tutaj w fantastycznym hotelu Thaja. Kiedy tutaj jechałam, to zauważyłam trochę różnicę pomiędzy tym regionem a innymi regionami. Jest tu zdecydowanie bardziej płasko. Jest tutaj również przepiękny park narodowy nad rzeką, która de facto nazywa się Thaja, dokładnie tak samo jak hotel, w którym się zatrzymuję. Hotel należący do producenta Thaja, u którego za chwilę zrobię sobie degustację i który został wybrany najlepszym producentem roku 2024 w Czechach. A wybory takiego najlepszego producenta, najlepszego winiarza odbywają się nie tylko na podstawie produktów winiarskich, ale również w ogóle jest oceniana cała piwnica, cała winiarnia, winnice i wszystko, także bardzo się cieszę na tą wizytę. Również za chwilę pojadę do enoteki, żeby wam pokazać niezwykłą enotekę. Jedziemy do miasta Znojmo i jedziemy zobaczyć pewną niezwykłą enotekę. Welcome to Enoteka. Welcome to enoteka in Znojmo. In Znojmo widzisz... Widzim cię dwojmo. In Znojmo widzim cię dwojmo, zwłaszcza jak, słuchajcie, spróbujecie wszystkich 120 win z regionu, bo taka jest możliwość w tym właśnie miejscu, w miasteczku Znojmo jest taka enoteka, w której możecie spróbować na kieliszki. To jest taka najmniejsza porcja. This is the smallest portion, yes? Kupujecie sobie taką kartę i wsadzacie tą kartę i możecie sobie spróbować na kieliszki 120 win. Możecie sobie zdecydować, co oczywiście chcecie próbować. Możecie do tego podejść bardzo profesjonalnie i tak, że tak powiem, edukacyjnie, na przykład spróbować wszystkich Sauvignon Blanc z regionu, albo wszystkich Rieslingów z regionu, albo trzeci szczep, który tutaj jest, to jest oczywiście Grüner Veltliner i możecie spróbować wszystkich Grünerów, Veltlinerów z regionu. Dasza na mnie patrzy, żeby sprawdzić, czy ja to dobrze zapamiętałam, ale słuchajcie, oczywiście, że zapamiętałam. Także fantastycznie. Dasza, kto stworzył tą niezwykłą enotekę? Well, behind this great project there is a winery called La Hofer, and they are one of the bigger wineries in the region. They have a lot of vineyards on all the great places around the Znojmo region, and they have a very beautiful building in the middle of the vineyards. They organize a lot of sports events, a lot of cultural events, a lot of concerts. Also an e-shop for the whole region, for all the wineries. And now they started with this enoteka, which is like a great place where to start the tour around the region. Yes. Super miejsce, można tu przyjść z psem, więc jeżeli podróżujecie po Morawach z psem, to absolutnie można tu przyjść z psem. Oczywiście ja wygłaskałam tego tutaj kumpla, którego tu znalazłam, a poza tym jest to naprawdę świetne miejsce, można usiąść w środku, na zewnątrz, przespacerować się, także zapraszamy do Znojmo, do enoteki.
To był długi odcinek. Dziękuję wszystkim tym, którzy wytrwali do końca. Ja już kończę moją podróż po Czechach, po Morawach. Mam nadzieję wrócić tu niedługo, bo tyle dobrych win dawno nie spotkałam na mojej winiarskiej drodze. Czekajcie na kolejny odcinek z Moraw oraz kolejne odcinki, w których wreszcie pojawi się Tomek, za którym tęsknicie. Pamiętajcie, żeby polubić ten odcinek, żeby szerować ten film. No i do zobaczenia na Morawach. Pijcie odpowiedzialnie. Welko Pawłowicko.